Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj będziemy robić wspólnie pierwszą w tym sezonie wiosenno-letnim torbę szoperkę. Jak widzicie, torba jest duża, jest pojemna, bardzo dużo się zmieści. Dzięki temu, że wykorzystałam sznurek poliestrowy, to torba jest też leciutka. Na pewno pomieści wszystko, co potrzebne i na plażę, i na piknik, i na spacer. Bardzo fajnie się prezentuje. Mam nadzieję, że taka torba Wam się spodoba i że spróbujecie zrobić ją razem ze mną, więc już nie przedłużam i zapraszam. Pokażę Wam najpierw sznurki, z których można wykonać tę torebkę. Główną oczywiście bazą, głównym sznurkiem jest sznurek ombre. To jest sznurek 5 mm, ogromny, kawał motka, prawie pół kilo waży. Nie, przeszło pół kilograma waży. W jednym takim motku mamy 220 metrów. Ja będę wykorzystywała szydełko w rozmiarze 6 mm. To szydełko najbardziej mi się sprawdza. No i mam takie odcienie niebieskiego. I warto zaznaczyć, że przy takich dużych torbach, dużych gabarytach można sobie dobrać w tych samych odcieniach początek i koniec sznurka, no chyba że zaczynacie od środka, no to tu macie początek, tu macie koniec, w pojedynczym kolorze, w takich niedużych motkach 100-metrowych. I dzięki temu możecie sobie zrobić torbę naprawdę dużą i ten efekt ombre, na którym nam najbardziej zależy, będzie dokładnie na środku torby. Nie będziemy tracić jakby tego efektu na dno, na którym będzie efekt i tak słabo widoczny, czy na rączki. Więc myślę, że warto. A tutaj zostawiam Wam informacje, jak również informacje oczywiście są w opisie, ile dokładnie, co do grama ja zużyłam sznurka na torbę, którą widziałyście na początkowych zdjęciach. Zatem szydełko 6 mm w dłoń i zabieramy się do pracy. Zaczynamy od dna torby. Zamysł jest taki, żeby dno było nie ażurowe, żeby było troszeczkę bardziej stabilne. Ażurowe będą dopiero ścianki, więc łapiemy sobie końcówkę sznurka, składam go na krzyż tak, żeby ta długa końcówka idąca do kłębka była na górze, wkładam szydełko do środka, pobieram, przeciągam i nie zaciągam tej pierwszej pętelki jeszcze maksymalnie. Ja sobie ją już będę liczyła jako oczko. W zależności od tego, jak dużą torbę, jak duże dno chcecie uzyskać, tyle robimy teraz oczek łańcuszka. Ja sobie zaplanowałam, że będę robiła 12 oczek łańcuszka. Natomiast jeżeli taka torba, takie dno będzie dla Was za szerokie, będziecie chciały zrobić sobie mniejszą torbę, no to oczywiście można zrobić mniej, pomierzyć sobie i sprawdzić taką próbeczkę, czy jest ok. Pierwszą pętelkę już liczę jako oczko. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i taka będzie szerokość mojego dna. Teraz tworzymy długi prostokąt, który będzie tak długi, jaka szeroka tak naprawdę, no jak to powiedzieć, bo tu będzie głęboka, tak, na szerokość, jaka ma być torba. Dno szydełkujemy słupkami. Ja sobie przytrzymuję teraz oczko, które jest tutaj. 2 dodatkowe oczka zrobione na obrót, narzut nitki i wbijamy się właśnie w to oczko, robiąc słupek. Zawsze robimy na obrót 2 oczka łańcuszka. Narzut nitki, następne oczko, słupek. Narzut, następne oczko, słupek. I tak pracujemy słupkami do końca tego rzędu, wliczając również pętelkę początkową, dlatego jej nie zaciskałyśmy za mocno, żeby można było w niej również zrobić słupek. I ostatnia pętelka. Przytrzymujemy, żeby nam się to nie spruło. Zaciągamy na koniec mocno. Później będziemy ją sobie zabezpieczać, więc na razie się tym nie przejmujemy. Przechodzimy do kolejnych rzędów. Słupków w każdym rzędzie ma być dokładnie 12, jeżeli macie tyle co ja. Jeżeli chcecie zrobić węższe to dno, no to robicie oczywiście mniej. 2 oczka łańcuszka ponownie na obrót, obracamy robótkę i wbijamy się w to pierwsze oczko, czyli pomijamy tylko 2 oczka zrobione na obrót, wbijamy się tutaj słupkiem
Jeżeli to są Wasze początki, jeżeli nie macie takiej wprawy, to warto sobie te słupki, zobaczcie, ja teraz robię kolejne słupki w kolejnych oczkach, warto je sobie liczyć, żeby się nie okazało, że gdzieś na końcu, tutaj na końcu rzędu przegapiamy ostatnie oczko, bo myślimy, że to już jest koniec okrążenia, a tam jeszcze jedno oczko zostało do przerobienia, więc jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z szydełkowaniem toreb, warto sobie liczyć, żeby w każdym kolejnym rzędzie słupków było dokładnie tyle samo. U mnie będzie ich właśnie 12. Tutaj mam 11 słupek i 12 słupek. Szczególnie to ostatnie oczko, ono się może nam tutaj troszeczkę chować, więc pilnujemy, żeby go nie przegapić. I w ten sposób znowu 2 oczka łańcuszka, obracamy, pomijamy te 2 oczka łańcuszka, wbijamy się w to oczko i robimy w ten sposób kolejne rzędy dna. I tak jak wspomniałam, po zrobieniu powiedzmy 3-4 rzędów można sobie zmierzyć tę próbkę. Zobaczcie, jaka głęboka będzie ta torba. Natomiast na długość robimy tak długi prostokąt, jaką szeroką tę torbę chcemy mieć. Moje dno jest już gotowe. Zobaczcie, naprawdę kawał torby z tego wyjdzie. Jak sobie tak położę ten prostokąt, to widzę, do góry będą ścianki, jakiej wielkości ta moja torba będzie. I teraz musimy się zorientować, gdzie są pojedyncze rzędy słupków. Tutaj zobaczcie, są takie wyraźne żebrowania. Tak? I teraz patrzymy sobie. To jest jeden rząd słupków. To są słupki tutaj zrobione w drugą stronę. To jest kolejny rząd słupków. To są słupki, czyli między tymi żeberkami tak naprawdę są 2 rzędy słupków. To jest ważne dlaczego? Dlatego, że teraz przechodzimy do obrabiania tego dna i będziemy je obrabiać słupkami już w ten sposób, żeby one nam szły delikatnie do góry. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na pierwszy słupek i teraz zobaczmy. Tutaj mamy pierwszy rząd słupków, to są słupki, tak? Tutaj jest pierwszy rządek. Mamy już słupek załatwiony pierwszy. Na każdy rząd słupków będziemy robić teraz dokładnie 2 słupki. Pierwszy mamy załatwiony, więc wbijamy się tutaj w środek mniej więcej tego słupka. To, czy się wbijecie tutaj pod jedną nitkę, pod 2 nitki, to nie ma takiego ogromnego znaczenia, więc spokojnie. Robimy kolejny słupek, narzut nitki i teraz przechodzimy, zobaczcie, do kolejnego rzędu słupków i tak jak wspomniałam, na każdy rządek słupków mają przypadać 2 słupki, więc ja zrobię jeden tutaj, drugi tutaj. Dzielimy sobie ten słupek na 2 części i robimy 2 słupki przypadające na jeden słupek. Tutaj mamy kolejny słupek. I znowu pod nitkę tutaj jeden słupek, tutaj drugi słupek. Raz i 2. Następny słupek jest tutaj, tu jeden, tu drugi. Pierwszy i drugi tutaj na brzegu. 2 słupki przypadają na jeden słupek. Pracujemy tak do końca rzędu. Spotykamy się tutaj na narożniku. Jestem już blisko narożnika. Tutaj mam ostatni rząd słupków i również na ten ostatni słupek przypadają mi 2 słupki. I teraz jeżeli chodzi o narożnik, to absolutnie tutaj nie dodajemy żadnych słupków, bo my chcemy, żeby to okrążenie już stanowiło nam ściankę. To ma być tak tutaj zgięte. Wywiniemy sobie to co prawda za chwilę na drugą stronę. Więc teraz obracamy robótkę i będziemy obrabiać ten początkowy łańcuszek słupkami. Nad każdym słupkiem poprzedniego rzędu będzie przypadał jeden słupek brzegu. Czyli ja się tutaj muszę wbić pod ten pierwszy, w środek tej pierwszej pętelki, bo u mnie to akurat przypada ta część, gdzie jest końcówka, więc sobie przytrzymuję, zaciągam mocno, żeby mi nie uciekła i teraz właśnie tę końcówkę będę wrabiała pod kolejnymi oczkami. Wbijamy się od drugiej strony łańcuszka, tak naprawdę tego naszego początkowego, dokładnie vis-a-vis słupków z pierwszego rzędu i robimy kolejne
słupki. Zobaczcie, narożnik, przez to, że nie dodawałyśmy żadnych tutaj oczek, ładnie nam się zwinął. Wywiniemy na tą stronę i już będziemy miały kawałeczek ściany zrobiony. Zatem tym łańcuszkiem tutaj podążamy do kolejnego narożnika. Końcóweczka już prawie wyrobiona. Jeżeli zakończyłyście rzędy dna w ten sposób, że po tej stronie macie tę końcówkę, no to będziecie ją wrabiać na tej stronie. Nie ma to znaczenia. I ostatni. Przechodzimy następnie na tę ściankę i pracujemy tak samo jak po drugiej stronie, czyli robimy 2 słupki na 1 słupek, aż dojdziemy tutaj do tego. Jestem przy drugim narożniku, obrabiam ostatni słupek. I teraz również tutaj, mimo że tutaj już mamy na tym brzegu ładne słupki, to również tutaj na końcu robimy po jednym słupku w każde kolejne oczko, aż do tego słupka. Tutaj jest słupek i tutaj są te oczka łańcuszka, które udają pierwszy słupek. Aż dotąd, do tego oczka robimy słupki nad słupkami. Po to właśnie, żeby tak jak tutaj już mi się tworzy, ładny narożnik powstał. Nad ostatnim słupkiem również robię słupek i zamykam okrążenie, trzecie oczko łańcuszka początkowego. Tutaj mam łańcuszek początkowy, raz, dwa, trzecie oczko. Zobaczcie, to jest oczko tuż przed kolejnym słupkiem, nad którym jest jego oczko. To takie oczko bardziej na prawo. To jest trzecie oczko łańcuszka i tutaj robię oczko ścisłe. I teraz, ponieważ chcę, żeby pierwszy rząd, właśnie to już był taki brzeg, ale żeby to było na prawej stronie, żeby to była prawa strona tych słupków, to wywijam w ten sposób całą robótkę. Obracam ją na drugą stronę, a tutaj ten brzeg wywijam tak, żeby po spojrzeniu w ten sposób widzieć tutaj prawe słupki od prawej strony. Mam gotowe dno torebki i na takie dno i to pierwsze okrążenie zużyłam prawie cały jeden motek 100-metrowy sznurka. Teraz dokończę tym sznurkiem i przejdę do tego motka ombre. Przechodzimy na właściwy ścieg i tworzymy już właściwe ściany naszej torebki. Będziemy robić słupki rozdzielone oczkami łańcuszka. Na początek okrążenia i każde kolejne okrążenie będziemy zaczynać dokładnie w ten sam sposób. Robimy 4 oczka łańcuszka. Pierwsze 3 oczka łańcuszka są na pierwszy słupek i od razu robimy oczko łańcuszka rozdzielające. To będzie nasz oszukany słupek, który pasuje do tego słupka, który jest rząd niżej. Pomijamy kolejne oczko nad kolejnym słupkiem, przechodzimy do następnego i robimy w nim słupek. I znowu oczko łańcuszka, pomijamy kolejne oczko nad kolejnym słupkiem, w następnym oczku słupek. I tak na zmianę słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, pomiędzy pomijamy jedno oczko, pomijam w następnym oczku słupek i w taki sposób budujemy tę długą ścianę. Zbliżam się powoli do narożnika i zwracam uwagę, że tak naprawdę tutaj nic się absolutnie nie zmienia. Pracujemy przez całe okrążenie dokładnie tak samo. Zrobiłam oczko łańcuszka, pomijam jedno oczko, przechodzę do następnego, robię w nim słupek, oczko łańcuszka, pomijam jedno, robię słupek i już jestem na brzegu torebki.
czyli nie robię nic innego w narożnikach. Nie robimy takich wyraźnych jakichś granic tego narożnika. To ma wszystko płynnie iść, więc robimy do końca okrążenia, obrabiamy dokładnie wszystko tak samo i spotykamy się w tym miejscu. Pokażę, jak zakończyć okrążenie i jak przejść do następnego. Zbliżam się do końca okrążenia. I tutaj przy tym pierwszym okrążeniu każda z nas może mieć troszeczkę inny ten brzeg, ze względu na to, że mamy różne długości tego dna i tak dalej, więc miałyśmy różne ilości słupków w pierwszym okrążeniu, więc tutaj niezależnie od tego, czy zostanie Wam jedno oczko, czy zostaną Wam dwa oczka przed tym łańcuszkiem początkowym, pomiędzy łańcuszkiem początkowym a tym słupkiem, to kiedy tutaj zostanie jedno albo dwa oczka, to już robimy zamknięcie okrążenia i robimy je znowu w trzecie oczko łańcuszka. Tutaj mam pierwsze oczko łańcuszka, tu mam drugie, tu mam trzecie. Jak to znaleźć od drugiej strony, jeżeli Wam się łańcuszek przekręcił i nie widać? Mamy tu pierwszy słupek, nad którym jest jego oczko. Obok jest oczko rozdzielające, więc to obok jest trzecim oczkiem łańcuszka i robimy tutaj oczko ścisłe. I teraz, ponieważ zależy nam na tym, żeby nam ściek się nie kosił, żeby nam nie szło na ukos, to będziemy za każdym razem, przy każdym kolejnym okrążeniu obracać robótkę. I już pokazuję, o co chodzi. Będziemy miały łączenie okrążenia tutaj, w tym jednym miejscu, będzie się budować do góry. Nie będzie takiej różnicy, nie będzie nam się ściek uciekał delikatnie, jakby to miało miejsce bez obracania robótki. Zatem robię 4 oczka łańcuszka, jak zawsze, na początek okrążenia, ale zamiast się wbijać od razu tutaj w następne oczko, to ja sobie obracam robótkę i tym razem pracuję na wewnętrznej stronie torebki. Czyli mam 4 oczka łańcuszka, które stanowią już słupek i oczko łańcuszka rozdzielające. Robię narzut i wbijam się nad kolejnym słupkiem od tej strony. Robię słupek, oczko łańcuszka, słupek nad kolejnym słupkiem i robię teraz słupki po tej stronie. Dzięki temu to nawet tutaj widać. Raz będzie delikatnie w tą stronę się pochylać, raz w tą, raz w tą, raz w tą. Łączenie okrążenia będzie ciągle w tym samym miejscu i po prostu torebka wyjdzie bardziej równa. Oczko łańcuszka, słupek nad kolejnym słupkiem. Spotykamy się na łączeniu okrążeń. Dochodzę powolutku do końca okrążenia. Oczko łańcuszka oczywiście. I teraz tak, już tutaj widzimy, że ten łańcuszek, który tutaj jest, to jest tutaj ten oszukany słupek przypadający na ten słupek z poprzedniego rzędu, więc znowu w trzecie oczko łańcuszka, tutaj jest oczko rozdzielające, tu będzie trzecie oczko łańcuszka, robimy oczko ścisłe i 4 oczka łańcuszka na początek i obracamy po raz kolejny robótkę i pracujemy teraz po tej stronie i tak będziemy budować kolejne rzędy. Czyli teraz słupki nad słupkami rozdzielone oczkami łańcuszka, dojdziemy do tego miejsca, łączymy w czwarte oczko, następnie 4 oczka łańcuszka, obracamy robótkę i pracujemy po wewnętrznej stronie. Dzięki temu właśnie te słupki będą nam się budowały równo i robimy bardzo, bardzo dużo okrążeń, ponieważ chcemy mieć dosyć dużą tę torbę. Jak już będę miała więcej rzędów, to wtedy się spotkamy, pokażę Wam, jak ona dokładnie Moja torba jest już całkiem pokaźnych rozmiarów. Zobaczcie, jak pięknie wychodzi to przejście ombre. Fajnie, że jest taka ażurowa, na lato będzie idealna. I teraz tak, na dno plus kawałeczek zużyłam ten pojedynczy motek 100-metrowy, natomiast tutaj już jadę tym ombre i ponieważ już nie chcę zaczynać jeszcze kolejnego małego motka, to zostawiłam sobie taką niewielką część i już tą częścią będę wykonywała wykończenie torby, czyli przede wszystkim uszy. I teraz pokażę, w jaki sposób te rączki, uszy torebki zrobiłam zamknięcie okrążenia i teraz można nawet wymienić sobie szydełko na mniejsze albo postarać się szydełkować ciasno. Będziemy robić okrążenie półsłupków i robimy to w ten sposób, że na każdą przestrzeń stworzoną z oczka łańcuszka przypada jeden półsłupek i na każdy słupek przypada jeden półsłupek. I staramy się to robić naprawdę ciasno,
ponieważ jeżeli nie będziemy robić ciasno albo nie wymienimy szydełka na troszeczkę mniejsze, to ta góra może nam się delikatnie rozszerzyć. Tak to po prostu wypada. Jedno pełne okrążenie. Żeby się nie pogubić, w tym miejscu można sobie założyć znacznik i w tym miejscu się spotykamy. Jak widzieliście, ja nie zrobiłam tutaj żadnego oczka łańcuszka dodatkowego, nic z tych rzeczy. W zupełności wystarczy po prostu po obrocie robótki od razu zacząć w pierwszej przestrzeni robić półsłupek i w tym miejscu się spotykamy. Jestem już blisko tego rozpoczęcia i teraz przechodzę płynnie. Pomijam to jedno oczko nad tym słupkiem, przechodzę od razu do oczka tego pierwszego półsłupka, tutaj, i dalej pracuję półsłupkami. W ten sposób. I teraz tak, ja już sobie założyłam na środku 4 znaczniki, 2 po tej stronie i 2 po tej stronie. Zmierzyłam sobie dokładnie, zaplanowałam, gdzie chcę mieć rączki. Pomiędzy tymi 2 znacznikami mam dokładnie 25 wolnych oczek. Policzyłam sobie również tutaj, żeby było równo 25 oczek i przeliczyłam oczka po tej stronie i po tej stronie, żeby to było rozłożone wszystko symetrycznie. I teraz przechodzę półsłupkami, bez żadnego zamykania, łączenia, okrążenia, nic z tych rzeczy. Przechodzę półsłupkami do oczka ze znacznikiem i będę pomijała te 25 oczek w środku. Ostatni półsłupek robię w oczku, w którym jest znacznik i w tym miejscu zaczynam robić rączkę. Robimy gdzieś z 50 oczek łańcuszka, 60. Wszystko zależy od tego, jakie długie te rączki chcecie mieć. Natomiast pamiętamy o tym, że to się może delikatnie rozciągnąć, jeżeli ta torba będzie duża, jeżeli będzie ciężka, jeżeli będzie dużo w środku. Więc nie robimy zbyt długich tych rączek. Ja myślę, że 50 oczek to będzie ok. 48, 49 i 50. Zobaczmy. Tak, będzie. Myślę, że będzie w porządku. Ona nie jest zbyt długa, ta rączka, natomiast tak jak wspomniałam, to się wszystko rozciągnie. Teraz przyszywamy ją półsłupkiem w oczko, gdzie jest drugi znacznik. Tu robimy półsłupek. No i dalej robimy półsłupkami tutaj aż do tego znacznika. W oczku ze znacznikiem znowu ściągamy znacznik, robimy tyle samo oczek łańcuszka na rączkę, przyszywamy półsłupkiem w tym miejscu, no i później półsłupkami przechodzimy tutaj, gdzie było rozpoczęcie okrążenia i tutaj właśnie się spotkamy. Zrobiłam również drugi łańcuszek i teraz jestem dokładnie w miejscu, w którym rozpoczęłam to wykańczanie torebki. I teraz tak, tutaj jeszcze robię jeden zwykły półsłupek, a od teraz zaczynam robić okrążenia oczek ścisłych. I to ile tych okrążeń zrobię, to zobaczę, ile mi po pierwsze starczy sznurka i jakie szerokie chcę rączki mieć. Więc w tym miejscu zaczynam robić oczka ścisłe tylko i wyłącznie pod tylną nitkę. Tutaj jest całe oczko, wbijam się tylko i wyłącznie pod tylną nitkę tego oczka i robię pierwsze oczko ścisłe. No dalej, o. Następne oczko, tylna nitka, oczko ścisłe. Następne tylna nitka, oczko ścisłe. I tak przechodzę płynnie do pierwszego łańcuszka zrobionego na rączkę. I tutaj przy tym łańcuszku absolutnie nic się nie zmienia, po prostu robię dokładnie to samo. Ostatni półsłupek przed rączką. Tutaj już jest uchwyt, wbijam się, tylna nitka łańcuszka, oczko ścisłe. Tylna nitka łańcuszka, oczko ścisłe. I tak przechodzimy przez cały łańcuszek, przechodzimy aż tutaj i tutaj też płynnie. Pod tylną nitkę, pod tylną nitkę, pod tylną nitkę, pod tylną nitkę i tak naokoło. I teraz dojdziemy tutaj do tego miejsca. I dalej robimy bez żadnych tutaj, nic już nas nie interesuje, żadne łączenie okrążeń, nic z tych rzeczy. Tu przejdziemy znowu oczkami ścisłymi pod tylną nitkę na drugie okrążenie. Przejdziemy przez rączkę naokoło, przez drugą rączkę naokoło i robimy tak kolejne okrążenia. Patrzymy, bo tutaj już ta rączka nam się poszerzy
jaka nam szerokość tego uchwytu odpowiada. No i wtedy po prostu kończymy. Kończymy oczywiście w tym samym miejscu. Można sobie tutaj gdzieś nawet niżej założyć znacznik, żeby nie zapomnieć, po której stronie to okrążenie zostało zaczęte, żeby mniej więcej tak samo skończyć, kiedy ja już zrobię swoje uchwyty do końca, swoje okrążenia do końca, to pokażę, w jaki sposób tutaj po tej stronie to zakończenie zrobić i nasza torba będzie gotowa. Kończymy na boku, robiąc oczko ścisłe pod oczko głęboko, nie już pod tylną nitkę, tylko gdzieś tu głęboko. Robimy ostatnie oczko ścisłe. Odcinamy sznurek. Teraz sobie go opalamy, żeby zabezpieczyć te wszystkie drobne niteczki na końcu. I po opaleniu wyciągamy, przeciągamy następnie na wewnętrzną stronę torebki. I zobaczcie, łączenie, zakończenie okrążenia prawie niewidoczne. Tutaj pod oczkami chowamy tę końcówkę. Albo wzdłuż, albo tutaj jakoś ślimakiem naokoło chowamy i ściągamy znacznik. I nasza torba jest gotowa. Została mi odrobinka sznurka ombre. Już nie chciałam robić ostatniego okrążenia, bo nie chciałam aż tak szerokich tych rączek mieć. Natomiast myślę, że na jeszcze jedno okrążenie by starczyło. W opisie filmu zostawiam Wam dokładne wymiary tej torebki i dokładną ilość sznurka od Pimotków, jak i ilość, jaką zużyłam. Zostawiam Wam również namiary na ten sznurek, bardzo go polecam, wychodzi naprawdę, naprawdę super. A już teraz ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to wspólne torebkowe dzierganie. Myślę, że z torebkami najbardziej ten mój kanał jest kojarzony, więc teraz zapraszam Was jeszcze do obejrzenia kilku zdjęć na zakończenie. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia!